Hej, witam na moim kanale. Dziś będzie bardzo luźny filmik, typowe get ready with me, chat make-up, shop my stash i tak dalej, i tak dalej. Nagrywam to w piątek, jest dzisiaj Dzień Świętego Patryka, w Kanadzie bardzo hucznie obchodzony. Stąd też u mnie dzisiaj zielony sweter, makijaż również będzie w tych odcieniach. I generalnie, słuchajcie, szykuję się do wyjścia. Pomyślałam więc, że tą porcję makijażową mogę nagrać i przy okazji do Was trochę sobie pogadać. I przejdę od razu do rzeczy, ponieważ czasu niestety nie mam dużo. Zacznę od nałożenia primera nawilżającego, ponieważ czuję, że dzisiaj mojej skórze przyda się dodatkowe nawilżenie. I używać będę mojego ulubionego primera, czyli Smashboxa w tej wersji nawilżającej. To jest tak naprawdę jedyny primer, którego regularnie używam i którego kupuję, jak zużyję opakowanie. I on właśnie ratuje moją skórę w dniach, w których troszeczkę brakuje mi tego nawilżenia i krem to jednak za mało. Także pomyślałam, że zacznę od niego i jak będzie się wchłaniał, to powiem Wam, co jeszcze tutaj mam na stole przygotowane i co dzisiaj będę używać. Nie planuję nic skomplikowanego, natomiast chciałabym utrzymać to w zielonych tonacjach i połączyć to jakoś z moim swetrem. Mam dzisiaj ochotę na w miarę lekkie krycie twarzy oraz, uwaga, pudrowe wykończenie. Tego już dawno u mnie nie było. Za każdym razem tak naprawdę używam kremowych produktów. Natomiast dzisiaj dla odmiany postanowiłam pójść w pudrowy bronzer i róż. Natomiast od początku jako podkładu będę używać Laura Mercier. Jej test jest już na moim kanale. Póki co bardzo się lubimy. Jako korektor będzie Rare Beauty. Bardzo przyjemny produkt. Jako pudru będę używać tego z Dua Patrika Ta. Odkąd dodałam go do projektu 100 użyć, naprawdę często go używam i bardzo mi się sprawdza. Jeśli chodzi o bronzer, użyję House Labs. Róż będzie Pat McGrath Flirtatious. Natomiast jeżeli chodzi o rozświetlacz, nie jestem jeszcze pewna. Wiem, że chcę użyć tego topera z Rare Beauty, ponieważ on jest taki fajny, zielony. Też już używałam go na moim kanale. Natomiast to jest typowy taki toper, więc na pewno będę musiała jakiegoś rozświetlacza użyć jako baza. Miałam dużą zagwozdkę, jeżeli chodzi o cienie, ponieważ z jednej strony nie chciałam robić nic specjalnego zielonego na oczach, z drugiej myślałam, że może jednak zrobię jakiś różnokolorowy makijaż, ale z naciskiem na zieleń. Przeszły mi przez głowę nawet multichromy, natomiast na koniec zdecydowałam, że idę w klasyczny zielony makijaż i sięgnę po paletę, której bardzo długo nie używałam, a naprawdę bardzo ją lubię i mam nadzieję, że dalej jej jakość jest taka sama. I mowa tutaj o paletce w zielone z Glam Shopu. To jest jedyna paleta Glam Shopu, która ostała się w mojej kolekcji. Podczas ostatniej podróży do Polski kupiłam kilka czy kilkanaście cieni pojedynczych Glam Shopu oraz ich kremowy róż, bronzer, rozświetlacz i coś jeszcze. Natomiast zupełnie szczerze mówiąc nie miałam czasu do tego jakoś porządnie usiąść. Chciałam też nagrać test z tymi produktami, ponieważ minął już naprawdę długi czas, odkąd używałam Glam Shopu i pomyślałam, że fajnie będzie nagrać to pierwsze wrażenie po latach, ale póki co niestety jakoś kalendarz nie sprzyja. Jeżeli chodzi o usta, pójdę w jakiś klasyczny nudziak. Co do tego, jaki to będzie, zobaczę, co mi wyjdzie na oczach, ponieważ nie wiem jeszcze, czy pójdę w coś jaśniejszego, czy w ciemniejszego. Zobaczymy. Ok, myślę, że cera jest już przygotowana na nakładanie podkładu, także zbliżam Was do siebie i zaczynamy. I zacznę od nałożenia tego żelu do brwi z Anastazji, no na brwi. Do tego użyję takiego pędzelka od Patrika Ta, aczkolwiek nie ukrywam, że czaję się na to narzędzie, co ma z jednej strony pędzelek, a z drugiej taką łopatkę jakby, też od Anastazji, która została jakby dedykowana właśnie temu produktowi. Z tego, co mówi moja koleżanka, jest to naprawdę fajne narzędzie. Bardzo ułatwiające współpracę z tym żelem, ponieważ w tej chwili jak najbardziej mogę ten żel ładnie rozprowadzić tym pędzelkiem, natomiast ciężko mi go doklepać. Teraz to robię palcami, przez co też trochę włoski przesuwam, natomiast podobno tą łopatką wychodzi to dużo lepiej. Także ta łopatka to jest taki jeden z produktów, który chciałabym kupić właśnie podczas najbliższej wyprzedaży w tutaj Sephorze kanadyjskiej. Jeśli pamięć mnie nie myli, to 14 kwietnia zaczyna się ta wyprzedaż. Będę miała po prostu minus 20 na wszystko, co jest w Sephorze. I szczerze mówiąc, naprawdę myślę intensywnie, jak podejść do tej wyprzedaży, ponieważ tutaj nie ma czegoś takiego jak kody, znaczy jakieś kody urodzinowe, tak jak Wy macie w Polsce. Jest po prostu wyprzedaż 2 razy w roku, minus 20 i to generalnie wszystko. Oczywiście okresowo przeceniają jakieś wybrane przez siebie produkty, natomiast żeby kupić coś, co Wy konkretnie chcecie, to tylko 2 razy do roku. 2 czy 3? Chyba 2. Także nie jest to za często i zazwyczaj mój koszyk jest dosyć duży. Natomiast przyznam, że tym razem jakoś nie mam wielkiego parcia.
Jest kilka rzeczy oczywiście, które chciałabym kupić, natomiast nie jestem jakoś tak napalona jak zazwyczaj. Także nie wiem jeszcze jak do tego podejdę, jak duże to będą zakupy, czy w ogóle coś kupię. Nie chcę po prostu tego robić na siłę. Dobrze, nakładam ten podkład z Laura Mercier i z nim naprawdę bardzo się polubiłam. Ta formuła jest tak niezwykle przyjazna suchym cerom. Jest bardzo lekka, taka wodnista. Wykończenie jest dosyć takie delikatne. Można go zbudować do średniego, ale mnie szczerze mówiąc podoba się już w tej takiej lekkiej wersji. Wygląda naprawdę jak skóra. Nic nie widać. Także wracając jeszcze na chwilę do tej wyprzedaży z Sephory, nawet myślałam, czy nie poprosić Was o pomoc i może nie wiem, czy na tej zakładce społeczność, czy może zrobić taki filmik, gdzie przechodzę przez tę moją wishlistę sephorową i po prostu sobie pogadamy w komentarzach, co warto kupić, co nie. Generalnie potrzebuję Waszej pomocy, potrzebuję się doradzić kogoś. Tak na co dzień właśnie ciekawa jestem, jak to u Was wygląda, ponieważ ja nie mam dużego grona znajomych takich, mówię, rzeczywistych, z którymi się spotykam, którzy byliby zainteresowani makijażem. Tak naprawdę mam tą jedną koleżankę, o której co jakiś czas tutaj wspominam, która najczęściej namawia mnie do złego, ale poza nią to tak naprawdę nikogo nie mam. Nie mówię tutaj oczywiście o tych znajomościach online, ponieważ jestem w kilku grupach, na forach i tak dalej, natomiast to nie jest to samo, co można z kimś pójść rzeczywiście do Sephory na przykład i sobie te produkty popróbować, porozmawiać, wymienić jakieś doświadczenia. A to jest naprawdę fajne i naprawdę szkoda, że nie możemy czegoś takiego zorganizować przez internet. Także może nie czekając na ten mój filmik, dajcie mi znać, co w tej chwili jest na Waszej wishliście. Jeżeli mielibyście okazję kupić coś na przykład z minus 20% upustem, co by to było? Ja mam dosłownie kilka rzeczy takich, których raczej je kupię. Znowu włos, Boże. Ja mam może tak, nie wiem, ze 2-3 rzeczy takie, które wiem, że kupię, bo już dosyć długo są na mojej wishliście. Albo po prostu jestem ich pewna. Ale potem jak zaczynam się nad tym jakoś głębiej zastanawiać, to zaczynam wątpić, czy naprawdę tego potrzebuję. Wiecie chyba, o co mi chodzi. Potrzebować to ja naprawdę niczego nie potrzebuję, bo mam zapas kosmetyków na lata. Ale wiecie, o co mi chodzi. Wiem na przykład, że chciałabym trzymać się z daleka od produktów do twarzy, mianowicie podkładów czy pudrów, ponieważ czuję się trochę przytłoczona ilością, jaką w tej chwili posiadam i chciałabym kilku jednak produktów się pozbyć, w sensie zużyć, zanim kupię następne. To jeszcze trochę mi przebija. Także nie wiem. Jeżeli chodzi o paletę cieni, tutaj jestem raczej bezpieczna, ponieważ z tych, które dostępne są w Sephorze, interesuje mnie tak naprawdę tylko jedna. Ta mała 9 chudy w wersji ciepło-kolorystycznej, ponieważ naprawdę często sięgam po tą chłodną. Przepiękna formuła, przepiękna. I mam wrażenie, że z tamtą też bym się polubiła, a ostatnio ciągnie mnie w takie cieplejsze tonacje. Dobrze, nakładam ten puder z tego Dua, to jest Fair 2. Tak dla przypomnienia, podkład jest koszmarny, natomiast puder jest całkiem w porządku. Natomiast ten podkład, który mam w tej chwili na sobie, też jest dosyć lekki, także nie potrzebuję tutaj jakiegoś dużego pudrowania. Tak chcę delikatnie tylko omieść strefę T. Może też boki w sumie, bo mam pudrowe produkty następnie. To tak, to może jednak całą twarz tam zrobię. Napiszcie mi, co u Was słychać. Jestem bardzo ciekawa. Jak tam? Czy już wiosna przyszła? No i jakie plany macie na weekend? Czy coś ciekawego macie zaplanowane? Teraz bronzer z House Labs w kolorze Light Level 2. On jest fajny, bo jest dosyć taki neutralny. I użyję sobie może do tego takiego pędzla od Sunny G. Ja nic takiego nie planuję na ten weekend. Tak naprawdę marzę o tym, żeby się wyspać, ponieważ ten tydzień był dosyć intensywny. Przyznam, że na to wyjście też trochę nie mam siły, ale jak się powiedziało, to trzeba iść. A to też w sumie mogę Wam opowiedzieć, że jest to takie spotkanie klubu polskiego, można powiedzieć, takiej Polonii tutejszej. I oni tak średnio raz w miesiącu wymyślają jakąś tam aktywność. W lutym były łyżwy, teraz jest wyjście na piwo z okazji tego dnia Świętego Patryka. Wiem, że w planach są też jakieś górskie wycieczki, kino. Byłam też raz z nimi na spotkaniu w takiej winiarni. Bardzo fajne było. Jest to oczywiście fajny sposób na poznanie nowych ludzi. Głównie Polaków, ale nie tylko, ponieważ przychodzą tam też ludzie, którzy w jakiś sposób znają tych Polaków, bądź są z nimi w związku. Także jest też dosyć międzynarodowo.
Nałożę teraz róż od Pat McGrath w kolorze Flirtatious. To jest właśnie ten z mojego projektu 100 użyć. I róż po prostu chciałam taki w miarę nudziakowy. On jest taki lekko różowy, ale generalnie fajnie się łączy w sumie z każdym makijażem oka. Dlatego ja lubię go nakładać właśnie w sytuacji, w której albo wiem, że będę miała kolorowe oczy, albo po prostu nie wiem, co nakładam. A jako, że oczy robię w sumie jako ostatnie, przedostatnie, bo usta robię ostatnie, no to muszę już na tym etapie zdecydować, co położę na policzki. No i wyszedł rzeczywiście tak fajnie, dosyć różowo. Nie wiem teraz, co zrobić z rozświetlaczem. Nie chcę iść w jakiś super intensywny rozświetlacz, bo mam też zielone rozświetlacze, takie widoczne z kosmosu, ale wydaje mi się, że to już będzie za dużo. Ale okej, znalazłam tutaj taki rozświetlacz z MAC'a, Double Gleam Extra Dimension Skin Finish. I to jest taki szampański kolor, bardzo delikatny. I użyję do tego nawet tego wielkiego pędzla. O, przepięknie się świeci. Na razie, jak nałożę za dużo, to zawsze nakładam na oba policzki, a potem dopiero rozblendowuję. Tak, bardzo ładny kolor. Wydaje mi się, że też będzie pasował do wszystkiego. I może jak już tutaj jestem przy tym, to nałożę od razu ten topper z Rem Beauty w kolorze Mama Earth. To jest taki ładny, zieloniutki, ale naprawdę bardzo delikatny na twarzy. I co, tym samym pędzlem? A, już tym samym. Nabrało się dosyć dużo, także strzepnęłam nadmiar i delikatnie nakładam go jako topper. No ja widzę tą zieloną poświatę, ciekawe, czy Wy też widzicie. Jest trochę mocniej, jest mimo wszystko trochę mocniej niż się spodziewałam, ale to zobaczę na koniec, jak to wyjdzie, najwyżej troszeczkę przepudruję. O, nie ma co się martwić na zapas, to tylko makijaż. Dodam sobie trochę koloru na brwi, to jest Anastasia Brow Wiz w kolorze Ash Brown. Generalnie wydaje mi się, że powinnam już nałożyć na nie hennę, bo tak od razu po tej laminacji, kiedy miałam też nałożoną hennę, no były genialne. Nie musiałam praktycznie nic z nimi robić, tylko je wyczesać i to wszystko. I trochę mi tego brakuje. Bo niestety używanie kredki na żel jest dosyć ciężkie. Natomiast kiedy robię to w drugą stronę, to wszystko się rozmazuje. Tego tylko delikatnie zaznaczam brzegi. Oraz wypełniam tutaj przód, bo tu mi najwięcej włosków brakuje. I lekko wyczesuję. Jest ok. Jako bazę pod cienie nałożę Rare Beauty. Tutaj już bez zmian. Staram się używać tego Paint Pota z MAC'a. Właśnie z projektu. Ale powiem Wam, że jednak Rare Beauty jest dużo wygodniejsze. Dobrze, i w końcu możemy zająć się cieniami, czyli tym, co lubię chyba najbardziej. Paletka zielona na pewno jest Wam znana. Jest to dosyć już stara paleta. I co tutaj zrobić? No na pewno muszę użyć buszu wewnętrznej części. Bardzo lubię go kłaść na marynowanym zielonym. Także myślę, że tak zrobię. Ten tam w wewnętrznym kąciku, może tak nawet do połowy oka. I przejdę w ten, bo wydaje mi się, że ten o nazwie Florena najbardziej pasuje do mojego swetra. Także nawet nie wiem, czy będę dzisiaj przyciemniać zewnętrzny kącik. Zobaczę. Natomiast który błysk pójdzie na górę, to jeszcze zobaczę. Jeszcze muszę się zastanowić. Wewnętrzny kącik bardzo lubię nakładać tym pędzelkiem od Wayne Ghost, to jest numerek 07. On ma taki fajny, szpiczasty koniec. Także nakładam go od razu w same tutaj wewnętrzne kąciki. No i właśnie to mnie bardzo cieszy, że ten cień dalej ma w sobie niezwykle mocny pigment, mimo że jest już dosyć stary. I nakładam go tak mniej więcej do połowy oka i tak go przykryję błyskami, także nie ma co się obawiać. On w sumie wygląda bardziej tak neonowo-żółto chyba niż nawet zielono. Ale jest to w sumie taki podkład na ten kolorek burz, który uwielbiam. Także za bardzo się tym nie przejmuję. No i ważne, żeby ten zielony, który wybrałam, czyli Florena, żeby jego było trochę widać. Bo on jest naprawdę w kolorze mojego swetra. Myślałam też nad użyciem palety Lure od Blend Bunny, tej, którą niedawno Wam pokazywałam.
Tam również robiłam taki zielony makijaż w tym samym zresztą swetrze. I wydaje mi się, że kolor był bardzo podobny. No ale chciałam sięgnąć po jakąś inną paletę, bo tą przed chwilą Wam pokazywałam. No i wygląda to naprawdę fajnie, Wam powiem. Bardzo mi się podoba. Trochę szalone to oko wychodzi, ale jest Dzień Świętego Patryka, więc niech będzie szalone oko. Bo właśnie pisali na tym zaproszeniu na spotkanie, na które teraz idę, żeby założyć coś zielonego. Ciekawa jestem, czy również to ludzie zaaplikują na oczach. Mam nadzieję, że nie będę jedyna w tak krzykliwym makijażu. A zresztą nawet jeśli, to co z tego? To też jest coś, czego nauczyłam się podczas życia w Kanadzie, że naprawdę nikogo nie obchodzi to, jak się wygląda. Tutaj wyjście, czy bez makijażu, czy w jakichś starych ciuchach, rozciągniętych dresach, to jest naprawdę żaden problem. Nikt na Was nie zwrócił uwagi. I to jest coś, z czym przyznam, że mam problem, kiedy jadę do Polski na jakiś czas, ponieważ zwyczajnie o tym zapominam, że ludzie w Polsce troszeczkę inaczej myślą. I kiedy wychodzę ubrana jak dziad po bułki do Lidla, to i ludzie niestety się patrzą. Co też mocno odczułam, jak miałam kolorowe włosy. Nakładam teraz klej do glitteru z Lovely, żeby jak najmniejszy osyp mieć, a najlepiej w ogóle. Będę też te błyski pryskać. Mam tutaj odlaną jakąś mgiełkę, nie pamiętam już szczerze mówiąc nawet jaką, chyba seforową. I zacznę na razie takim małym pędzelkiem od nałożenia tego cienia o nazwie Bush, tego najjaśniejszego. Powiedziałam wewnętrzny kącik i nałożyłam na połowę oka. Klasyka. Od razu nałożę na drugie oko. No i w dalszym ciągu myślę, jaki nałożyć następny. Korci mnie Monstera, która jest poniżej. Zaraz Wam pokażę. Ponieważ mogę pójść albo właśnie w taki jaskrawy zielony, albo uspokoić trochę ten makijaż, na przykład w zielone. Bardzo lubię też nektar. Myślę, że między tymi trzema będzie walka. I zrobię tak, że w zielone nałożę sobie z zewnętrznej części, ponieważ widzę, że on pięknie się łączy z tym matem. Natomiast Monsterę nałożę tak tyci na sam środek, żeby połączyć te dwa błyski. I może tym samym pędzlem, mimo że jest taki malutki, to jednak precyzyjnie nałożę kolorek w zielone. I nakładam go tutaj na zewnętrzną część, ponieważ zdecydowałam, że nie będę jednak przyciemniać tego kącika. Także mogę sobie pozwolić na to, żeby nałożyć błysk tutaj. I to też jest coś, czego kiedyś bym nie zrobiła, czyli nałożenie błysku na zewnętrzną część oka. Kiedyś myślałam, że tylko mat i nie da się nic innego, a jednak z czasem człowiek eksperymentuje i uczy się nowych rzeczy i widzi, że wcale to nie jest takie straszne nałożyć błysk na zewnętrzną stronę oka albo wykonać w ogóle cały makijaż błyskami. Tak, ten błysk jest po prostu idealny do tego matu, który miałam w zewnętrznej części. To jest tak naprawdę ten sam kolor, tylko w wersji błyszczącej. Nakładam Monsterę, bo patrzy się na mnie. I nałożę już ją palcem tak na sam środek. O i tak. I ona pięknie łączy te dwa błyski ze sobą. Tak, to jest bardzo dobry pomysł. Jeżeli chodzi o dolną powiekę, nałożę sobie w linię wodną kredkę z Make Up Forever, tą w kolorze 6 Forest. A następnie myślę, że rozetrę sobie ją tym matem zielonym, który używałam w zewnętrznej części oka. I być może doklepię też jeszcze jakiś błysk. Biorę mały taki pędzelek i cień matowy o nazwie Florena. I tak delikatnie na całej długości sobie nakładam ten kolor. Tak, myślę, że to było potrzebne, bo wahałam się przez chwilę, czy w ogóle robić tą dolną powiekę, czy nie wykończyć tego makijażu i już zostawić ją pustą, ale nie. Wydaje mi się, że tutaj jednak było to potrzebne. Biorę sobie ten marynowany zielony tak bardzo delikatnie. Otrzepałam go mocno. I sobie tutaj rozblenduję tą dolną granicę, ale nie za bardzo, ponieważ nie chcę za bardzo tej żółci wprowadzać na dolną część oka. I nałożę sobie Monsterę od wewnętrznej części, natomiast od zewnętrznej w zielone, tak żeby połączyć tą górę z dołem. I naprawdę cieszę się, że zostawiłam tą paletę w swojej kolekcji, bo
Bo już wiele razy myślałam, że jest już stara, już nie zachowuje się tak samo jak na początku. Co jest prawdą, te błyski straciły nieco na mocy, ale uważam, że naprawdę w dalszym ciągu są przepiękne i nie widzę sensu pozbywać się tej palety szybko. Nałożę jeszcze troszeczkę tego koloru Bush, tego najjaśniejszego, w samym kąciku oka, bo troszeczkę go zgubiłam tutaj. A jednak fajnie ten wewnętrzny kącik troszeczkę rozjaśnić. Tym, co zostało na pędzelku, sobie tutaj podjadę pod brew. Tak, żeby po prostu dziwnie to nie wyglądało, że ten zielony mi się odcina. Także wydaje mi się, że mamy to. Nakładam mgiełkę, rzęsy i poszukam czegoś na usta. Na usta nakładam combo od Rare Beauty w kolorze Talented. I makijaż skończony. Ja muszę już uciekać, także dajcie mi znać, co myślicie oraz jakie macie plany na weekend. Życzę Wam przemiłej soboty, przemiłej niedzieli i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!